Wiara w wartość pieniądza tym różni się od innej wiary, że nie wymaga od ciebie, żebyś wierzył w niego. Wystarczy, że wierzysz w to, że inni wierzą, a to przychodzi nam instynktownie. Szanowni Państwo, zauważmy jednak, że zaufanie to nie jest lokowane w ludziach czy wartościach. Nie obdarzamy zaufaniem nieznajomego, ale trzymany przez niego banknot. Kiedy kończy się banknot, kończy się też zaufanie. Kawałek papieru powiesz, a dla niektórych to kwestia życia i śmierci. Szanowni Państwo, jak to mówią, wszystko ma swoją cenę, a jeśli coś nie ma swojej ceny, to znaczy, że za mało zaoferowałeś. Pieniądz jest właśnie jednostką, w której tę cenę wyrażamy. Ale stary, pamiętaj, że cena to nie jest to samo co wartość. Cena to jest to, co płacisz, a wartość to jest to, co dostajesz. Dzisiaj niemal każdy kraj posiada swoją walutę, która posiada określoną wartość względem innych walut. Obecnie kursy tych walut są wobec siebie zmienne i zależne od wielu czynników ekonomicznych i politycznych, między innymi od sytuacji gospodarczej kraju, który jest emitentem danej waluty. Czyli za jakieś 100 jednostek tego mogę dostać 25 jednostek tego. Ale za miesiąc może się okazać, że za 25 jednostek tego mogę kupić 150 jednostek tego. Na tym polega spekulacja. Spójrzmy na pieniądz pod kątem funkcji, jakie spełnia on w gospodarce. Przede wszystkim jest to miernik wartości, innymi słowy pośrednik wymiany towarów i usług. Stary, pieniądz służy do transportu wartości, tak samo jak wagon. Pieniądz jest jak taki wagon, transportujesz nim wartość, a same wagony w sobie nie są nic warte. Taka jest naturalna funkcja pieniądza i powinno być to dla każdego oczywiste, ale spójrzmy, że jest on również towarem i obiektem spekulacji. Ta funkcja z kolei teoretycznie wyklucza się z pierwszą. No bo jak, kurwa? Udzielenie kredytu jest niczym innym jak formą wynajmu pieniędzy, której strony ustalają cenę w formie oprocentowania za przekazanie ich do czyjejś dyspozycji na jakiś okres. Pieniądz jako towar podważa już w wielu wypadkach sens używania go jako miernika wartości. Trochę ciężko mi rozszyfrować, o co chodzi w tym, co tu jest zapisane. Jest napisane tak. I przede wszystkim oglądanie do końca. Dobra, no to wiem, mogę spróbować. Próbować? I wiecie, co się liczy, jak zaczynacie oglądać? Przede wszystkim oglądanie do końca. A powiesz dlaczego? Dlatego, że z reguły czasem, co na początku nie ma sensu, dopiero na końcu powstaje z tego puenta. Okej, a wydaje mi się, że bo tobie chodziło o te algorytmy YouTube'a, nie? Że jest coś takiego, że jak ktoś wyłączy film, nie obejrzy do końca, to on potem się ludziom nie wyświetla, wiesz, proponowanych, bo algorytm go czyta jako taki, który ludzie nie oglądają do końca, bo jest widocznie nudny. Więc jak już ktoś włączył, to że jak go nudzi, to żeby wyciszył, ale oglądał do końca, żeby nas podbijało algorytmy. Na czym polega zasada funkcjonowania współczesnych pieniędzy, powiemy sobie na przykładzie dolara. Zajmiemy się nim, ponieważ jest on punktem odniesienia dla wszystkich pozostałych walut. Chcąc wycenić wartość jakiejś innej waluty, z reguły robimy to względem dolara. Dolar jest walutą światową, innymi słowy rezerwową. Handel ropą, gazem, złotem czy wszelkiego rodzaju innymi towarami, które pod względem znaczenia bądź wolumenu są kluczowe dla światowej gospodarki, odbywa się właśnie w dolarach. Wiesz, co chodzi, że do niedawna nawet jak Ruscy gdzieś tam chcieli handlować ropą z Chińczykami czy z kimkolwiek, to musieli to robić w dolarach.
A prócz tego większość banków centralnych również utrzymuje swoje rezerwy korzystając z dolara. Zanim na scenie międzynarodowej pojawił się dolar, nie było tak jednoznacznego lidera. Wcześniej jego funkcję sprawował brytyjski funt szterling, ale przede wszystkim panował standard złota. Gwarancją wartości walut była możliwość zażądania wymiany waluty na złoto. W jaki sposób doszło do dominacji amerykańskiej waluty na świecie? Spójrzmy na historię. W 1785 roku, po uzyskaniu niepodległości, Kongres Kontynentalny wybrał dolara jako podstawową jednostkę monetarną Stanów Zjednoczonych. A punktem odniesienia był hiszpański dolarro, ważący 24 gramy srebra. Konieczność organizacji wsparcia finansowego podczas wojny secesyjnej wymusiła w 1861 roku powstanie pierwszych papierowych banknotów, które po prostu były tańsze w produkcji. W 1900 roku zrezygnowano w ogóle ze srebra, a wartość dolara powiązano wyłącznie ze złotem. Przyjęto wtedy parytet, który wynosił $20,67 za uncję. W 1900 roku zrezygnowano w ogóle ze srebra i chuj, nie było. Przyjęto wtedy parytet, który wynosił równe $20,67 za 1 uncję. Czyli 1 gram złota mogłeś kupić za 66 centów. Prowadzi nas to też do wniosku, że jeden banknot jednodolarowy był wart mniej więcej 1,5 grama srebra. Ciekawym precedensem było też rozporządzenie Franklina Delano Roosevelta z lat 30. XX wieku, w którym nie zabronił. Wydał on wtedy rozporządzenie, które zakazywało gromadzenia złota. Obywatele USA nie mogli kumulować złotych monet, złotego bulionu czy certyfikatów na złoto. Było to zagrożone karą 10 lat więzienia bądź $10,000 grzywny. Społeczeństwo amerykańskie zostało zmuszone do sprzedania prywatnie posiadanego złota, a rekompensata wynosiła $20,67 za 1 uncję. Posiadanie złota w USA było nielegalne. Sytuacja stała się jeszcze bardziej kuriozalna, gdy w styczniu 1934 roku administracja Roosevelta podniosła cenę złota do $35 za uncję, tym samym zdewaluowała dolara i odebrała mu 40% siły nabywczej z roku poprzedniego. Krótko mówiąc, zmusili ludzi do oddania złota za $20, a gdy byli w jego posiadaniu, stwierdzili, że od teraz jest wart $35. Stary, to jest to samo, co jest w gierkach, jak jakiś itemek gdzieś tam sprzedajesz i się strzaisz, że nie to chciałeś sprzedać, chcesz go odkupić za chwilę, to on za ten item chce tam 3 razy więcej hajsu niż ci dał na początku. Jakaś taka koleżkowa akcja, nie? Warto również dodać, że siła nabywcza dolara malała również w kolejnych latach. Dzisiaj za $1 możesz otrzymać około 0,016 grama złota. Do czasu II wojny światowej dolar był walutą jedną z wielu. Istotny punkt zwrotny i wzrost znaczenia miał miejsce w roku 1944, kiedy zaprojektowano i ogłoszono system z Bretton Woods. Umowa ta dała początek obecnej pozycji dolara. W tym czasie Stany Zjednoczone posiadały największe rezerwy złota. Według niektórych źródeł była to nawet połowa całego złota na świecie. Według niektórych źródeł była to nawet połowa całego wydobytego złota do tej pory. Jakie są przyczyny takiej dysproporcji pomiędzy Amerykanami a innymi krajami? Można się jej doszukiwać w wielu aspektach. Prócz tego, że odebrali oni złoto swoim obywatelom kilka lat wcześniej oraz bieżącego wydobycia, zakończone właśnie wojny wykończyły gospodarczo i ekonomicznie większość krajów europejskich. Amerykanie natomiast w pewnym sensie zyskali na obydwu.
Do I wojny toczonej pomiędzy 1914 a 1918 rokiem dołączyli dopiero w roku 1917. Do II również dołączyli dopiero 2 lata po jej rozpoczęciu. A do tego czasu to zaopatrywali te wszystkie wojska alianckie w broń i wszystkie potrzebne rzeczy. I oczywiście tam nic za free, no kasowali golda za to i dlatego mieli później więcej. Skutkiem ustaleń z Bretton Woods było ustanowienie stałego kursu wymiany głównych walut względem dolara amerykańskiego. Otrzymał on w ten sposób przodownictwo w międzynarodowych finansach i stał się najważniejszą walutą. Wszystkie pozostałe waluty miały zatem teoretycznie stałą wartość w odniesieniu do złota w proporcji $35 za uncję. No i sobie wtedy myślisz, że pewnie taka sama jest cena złota. Ale właśnie nie. Na giełdzie cenę złota dyktują warunki giełdowe. Wkrótce z powodu chronicznych deficytów USA w handlu zagranicznym i rosnących kosztów wojny wietnamskiej poza granicami USA w szybkim tempie nagromadziły się zapasy dolarów grubo przekraczające amerykańskie rezerwy złota. Klasyczna inflacja w tym przypadku nie miała prawa zaistnieć, ponieważ dolary te były eksportowane poza granice kraju, a razem z nimi inflacja. Ściągali do kraju większą ilość towarów niż sami gdzieś tam sprzedawali za granicę i wyrównywali ten bilans przez to, że drukowali sobie dolary ile tam chcieli i wysłali je gdzieś za granicę. Wiesz co chodzi? Pierwszym objawem nieufności do dolara było żądanie Francji. Oczekiwali oni wypłaty w złocie swojej nadwyżki handlu z USA. Zmusiło to prezydenta Nixona do wstrzymania w sierpniu 1971 roku wymienialności dolara na złoto. W marcu 1973 roku system z Bretton Woods oficjalnie przestał istnieć. I wiesz jak to jest? To nawet nie można mówić o tym głośno, nie? Tu zostali przyłapani z asem w rękawie i na luziku sobie wstali od stołu, zgarnęli żetony i odeszli gdzieś tam, nie? Od tej pory pieniądz przestał być kojarzony z czymś wartościowym, w tym wypadku ze złotem. Jego wartość stała się wyłącznie kwestią umowną. Równocześnie rezygnacja ze stałych kursów wymiany umożliwiała dowolne manipulowanie jego ilością w obiegu, a co za tym idzie, także jego wartością. Tak dochodzimy do powszechnie używanego dziś wynalazku, jakim jest pieniądz fiducjarny, czyli w telegraficznym skrócie powszechnie akceptowany środek wymiany. Jest on wyłącznie kwestią umowną, daje to z kolei nieograniczone możliwości tworzenia pieniędzy bez pokrycia. Już w 2011 roku dzienny obrót na międzynarodowych rynkach dewizowych wynosił 4,7 biliona dolarów, z tego tylko 0,9% przypadała na rozliczenia w obrocie realnych towarów i usług. Jeszcze w latach 70. było to prawie 100%. Reszta to wszelkiego rodzaju papiery wartościowe funkcjonujące na zasadzie obietnicy wypłaty. Ich nabywcy mają nadzieję, że w przyszłości otrzymają za nie więcej niż wynosiła cena ich kupna. Tak funkcjonują i jest to istota istnienia rynków finansowych. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych To jest taki bank centralny dla banków centralnych. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych wartość samych tylko derywatów będących obecnie w obiegu przekracza 600 bilionów dolarów. Jest to kilkukrotnie razy więcej niż PKB wszystkich krajów świata. Teraz już nie musisz mieć tego, bo wystarczy ci to. A tak naprawdę wystarczy ci cyferka na wyświetlaczu twojego telefonu. Ta cyferka oficjalnie symbolizuje, na co możesz sobie pozwolić, a na co nie. I cały świat to respektuje. Te cyferki są również zapisane na serwerach w postaci tzw. ksiąg czy rejestrów, które prowadzą instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pokroju Visa lub Mastercard. Przechodzimy do następnego. Może sobie odhaczajcie, co już mamy. Skoro dotarliśmy do etapu cywilizacyjnego, na którym możesz jednocześnie dysponować wszystkimi walutami zależnie od twojej potrzeby, to po co te wszystkie waluty? Po to, żeby mieć jakąś skalę, na której możemy określać formę danego państwa? Po to, żeby można było się dorobić na wahaniach kursów walut? Po to, by zapewnić jakąś rywalizację?
Czy może po to, by móc je pokazać do kamery na YouTube? Jak ktoś widzi zielone, no to od razu widać, że to jest jakiś poważny gość, a nie jakiś. A to tutaj jest tam 100 zł czy ileś, ale wygląda, widzisz. Po co nam systemy monetarne? Myślę, że odpowiedź, że są one narzędziem kontroli, powinna być satysfakcjonująca. Problem z każdą walutą polega na tym, że istnieje możliwość jej rozmnażania. Ten proceder bynajmniej nie zaczął się wraz z istnieniem waluty fiducjarnej. Obecny system bardzo ułatwił możliwość rozmnażania, natomiast sam mechanizm działania był znany niemal od początku istnienia pieniądza. Gdy w antycznej Grecji, która wówczas posługiwała się złotymi monetami, pojawił się pierwszy system podatkowy, ówczesny bank centralny pobierał podatki w postaci złotych monet. Gdy sytuacja finansowa kraju pogorszyła się, złote monety, zanim wracały do obiegu w postaci wydatków budżetowych, musiały być rozmnożone. Rozwiązaniem było przetopienie tych monet na nowe, tylko tym razem z domieszką brązu. Nikt się nie czai. To jest taka sama akcja, jak jesteś gdzieś na melanżu i barman leje ci wódę, później dolewa ci 10% wody do tej wody, ale ty nic nie poczujesz i tak się wkręcasz i jak już jesteś dobrze zrobiony, to on ci może lać samą wodę, a ty się nawet nie ogarniesz. W ten sposób z 10 złotych monet zrobili 20 złotych monet i wszystkie nadal były warte tyle samo. Magia. Tylko że nikt nie wykonał tej pracy, która powinna stać za tą wartością. Jedyne, co w efekcie mogło się wydarzyć, to wzrost ceny. Te pieniądze to był dług. Nikt wtedy nie miał prawa tego wiedzieć. My po 2,5 tysiącach lat podobnych praktyk powinniśmy wiedzieć, a nadal nie wiemy. To jest... 15 milionów euro? A, Bitcoin. Mówi ci to coś? Stary, to jest taki wynalazek. To zmieni świat, mówię ci. Szanowni Państwo, musimy zrozumieć jedną rzecz. Pieniądze nie miałyby na świecie żadnego znaczenia, gdyby nie fakt, że możemy coś za nie kupić. To wszystko, co możemy kupić za pieniądze, nie może zostać wydrukowane czy samoistnie powstać. Tak naprawdę znaczenie ma tylko to, co możemy kupić, czyli efekt naszej pracy i poświęcenia czasu. Oczywiście możemy oszukać cały świat i żyć w dobrobycie, handlując wagonami. Dziś już większość osób zdaje sobie z tego sprawę, więc nasza przyszłość nie wygląda zbyt kolorowo. Drodzy Państwo, jeśli wszyscy weźmiemy kredyt na mieszkanie, to liczba mieszkań z tego powodu nie zwiększy się. Jedyne, co się zwiększy, to cena tego mieszkania ze względu na zwiększony popyt. Wobec tego kogoś, kto będzie żył i pracował uczciwie bez zamiaru czy możliwości wzięcia kredytu, nigdy nie będzie stać na to mieszkanie. Słucheczkę zrobimy. Okej. To takie, że prosisz do lajkowania. A tu jest... Tu jest w dół. To potrzymaj go do góry nogami. Okej. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zasubskrybujcie, polajkujcie i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nacisnąć i mieć przypomnienie o nadchodzących filmikach. O, mordeczko, też się tam pożegnaj z nimi. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy też. Mamy to, dzieciaku. Aha. Dobra, powiedziałem wam na początku, że powiem, jak zrobić hajs. Głównym składnikiem całego tego przedsięwzięcia jest hajs. Wiesz, co chodzi? Nie, oszustwo. O. Dobra, teraz już kompletnie bez beki, żarty żartami, można sobie pożartować, ale tak całkowicie serio. Chodzi o to, że musisz ciężko pracować. Zawsze musisz ciężko pracować. Ta praca może różnie wyglądać, ale chodzi o to, żeby Wiesz, o co chodzi? Oszustwo nic ci nie da. Oszustwo ma krótkie nogi, kłamstwo ma krótkie nogi. Wiesz, o co chodzi? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would